To nie Tyber, lecz Wisła, choć widok z Tyńca przypomina nam bardzo ten włoski Worte. A tak wygląda połączenie rzeki Przemszy i Wisły na pograniczu województw. Oznacza to jedno. Od tego momentu Wisła nie jest już kobietą tylko pełnoletnią, ale rzeką żeglowną. Podróżujemy dalej, przez cały miesiąc jadąc wzdłuż Wisły od jej źródeł do ujścia. Teraz wjeżdżając do województwa małopolskiego i w okolice Krakowa. Cześć! Cześć! Tu Marcin, i Ania, czyli Wędrowne Motyle. Witamy Was w drugim odcinku czwartej już serii Polska na przełaj. Przypominamy, że w tym sezonie jedziemy wzdłuż rzeki Wisły, a w tym odcinku wkroczyliśmy już na teren województwa małopolskiego. Za naszymi plecami przedstawiciel pięknego miejsca w Małopolsce Zachodniej. Zobaczcie, co w dzisiejszym odcinku jeszcze zobaczycie. Zapraszamy. Popłyniemy najprawdziwszym promem samochodowym po Wiśle. Wstaniemy na wschód słońca nad Tyńcem, oj, było warto. Spojrzymy na Kraków z perspektywy Łodzi. W Niepołomicach zajrzymy do zamku, ale i też na stadion Beniaminka. A także dowiemy się, jak wielu turystów odwiedza słynną już malowaną wioskę Zalipie. Muzyka, zaczynamy. Leniwa Wisła już w Kotlinie Oświęcimskiej nie sprzyja budowaniu mostów. Stąd popularność promów. Nie sprzyja też opieraniu się na niej granic, bo ciągle zmieniała swój bieg. Ale o tym za chwilę. Pierwszym poważnym zamczyskiem, który położony jest w sąsiedztwie Doliny Wisły i na nią spogląda, jest zamek Lipowiec w Babicach. Obecnie w końcowej fazie remontu. Warownia biskupów krakowskich, w której schował się po buncie przeciw Łokietkowi Jan Muskata. Co ciekawe, stając się biskupem zbójnikiem. Z wieży zamku zapewne widać czasami i Beskidy, i Tatry, ale i położony blisko na zboczu jeden z popularniejszych w Małopolsce skansenów. Oficjalnie to Park Etnograficzny Krakowiaków Zachodnich i jest oczywiście częścią szlaku architektury drewnianej Małopolski. Małopolski Szlak Architektury Drewnianej powstał w 2001 roku i skupia w sobie cenne obiekty architektury drewnianej, takie jak cerkwie, kościoły, dzwonnice, drewniane pałacyki, dworki, czy też skanseny, takie jak tutaj. I co ciekawe, Małopolski Szlak Architektury Drewnianej posiada złoty certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. Nazwa warta wytłumaczenia, bo Krakowiacy Zachodni to... No to ludność zamieszkująca tereny obecnego województwa małopolskiego, chciałoby się rzec od Krakowa aż do granicy Małopolski ze Śląskiem. Ktoś mógłby to nawet nazwać historycznie Galicją Zachodnią, no ale to już jest naprawdę duże uproszczenie. Aż do Przemszy, tak? Zgadza się. Czym wyróżnia się właśnie ten obiekt? Co ma wyjątkowego, może jedynego w Polsce? No przede wszystkim skupiamy się tutaj na kulturze konkretnej grupy etnograficznej. Każda grupa etnograficzna podarowała coś kulturze polskiej. Oczywiście wszystkie te grupy etnograficzne skupiają się w tej kulturze, ale mają coś swojego, coś charakterystycznego. Podobnie i Krakowiacy Zachodni. Mieli swoją gwarę, na pewno były elementy diety, był ubiór, no ale przede wszystkim były wspaniałe budowle. No rzecz jasna, skoro jesteśmy w skansenie, były to budowle wykonane z drewna. Udało nam się w naszym skansenie zebrać domy z różnych części Małopolski Zachodniej. Ale to nie tylko to. Ważny jest również fakt, że mogliśmy zebrać obiekty, które były przypisane do różnych rodzin, do statusu, majętności. Mamy dwór szlachecki, w którym mieszkało 8 dzieci, 2 rodziców i rezydentka. I mamy maleńką, w porównaniu do dworu, chatę, w której mieszkało 8 dzieci, 2 rodziców i babcia. Ten obiekt, w którym jesteśmy teraz, jest taką formą pośrednią, bo powiedział nam pan, że mieszkał tutaj chłop, ale nie byle jaki, wyjątkowy, co widać po wystroju. Owszem, mieszkał tutaj chłop wyjątkowy, wójt Mikołaj Marchewka. Mówiono nawet, że majętność w takim wypadku mierzy się po 2 rzeczach. To znaczy po ilości obrazów wiszących na ścianach, bowiem same obrazy były kosztowne, ale i za obrazami
często chowano różne rzeczy, bo były to takie pierwotne przecież sejfy, a z drugiej strony ilość poduszek, jakie posiadała gospodyni. Sama ich forma, ich kształt, no ale też ilość, no bo wiadomo, w każdej poduszce pierze gęsi. No a jeżeli gospodyni miała kilkadziesiąt poduszek, no to wystarczy sobie tylko pomnożyć. Na bogato. Na bogato. Obecność śladów po wikliniarzach dowodzi na związek z Doliną Wisły bezsprzecznie. Choć w dużej mierze uregulowana, w krajobrazie zostawiła masę pamiątek i symboli po sobie i swojej pracy. Wisła po prostu od tych terenów aż do Bałtyku już całkowicie dzieli i rządzi geografią Polski. Znajdujemy się w miejscowości o wybitnie geograficznej nazwie Miejsce. Mnóstwo ważek lata, ptaki nurkują, pięknie prezentujące się o tej porze roku grężel żółty, zapach ziół i mięty. Taki jest właśnie mikroświat miejsc zwanych Wiśliska. A to jedno z największych wiślisk w małopolskiej Dolinie Wisły. Dość powiedzieć, że jego łuk ma prawie 1,5 kilometra, a dzisiaj jest samotnym jeziorem. W oddali srebrzą się stawy zatorskie. Ogromny kompleks zbiorników, który dał tej historycznej ziemi zatorskiej, nawet siedzibie księstwa, nową marketingową nazwę Kraina Karpia. Ale faktycznie polecamy. Tu się je najlepsze karpie i wyroby z karpi. W tutejszych restauracjach można spróbować karpia w różnych odsłonach. Marcin na przykład wybrał karpia sauté, czyli bez panierki, a ja mam pierogi z karpiem. To właśnie te okolice pozbawione są wielu mostów i wciąż popularność promów samochodowych. Udajemy się do jednego z nich w miejscowości o oczywistej dość nazwie Przewóz. Zazwyczaj powstawały one przy przystaniach flisaków i barkarzy, ale nie mieliśmy pewności, czy jest czynny. Działa. Właśnie dopłynął z drugiej strony. Czerwone światło oraz znak, który jakby wskazuje moment zatrzymania się samochodu. Czekamy na zieleń i jedziemy na drugą stronę. Jest zaoszczędzone prawdopodobnie 25 minut z tego, co sprawdzałem. O, zielone światło. Jest zielone. Taka przygoda kosztuje zaledwie 4 zł. Ale już kolejny raz trafia do naszego odcinka. Jeszcze jeden. Zrobię mu miejsce. Tego dnia mieliśmy też na liście jeszcze kameralną Alwernię. Niestety pierwszy front burzowy przegonił nas szybciej niż przewidywaliśmy do miejscowości Piekary, gdzie zrobiliśmy sobie bazę. Jednak już po 2-3 godzinach było jasne, że burza postanowiła ominąć okolice Krakowa. W Piekarach na lepsze czasy czeka schowany w starodrzewie neogotycki pałacyk. W sumie to podobne do naszego Miechowickiego. Oby czekał go taki sam los. Kiedyś zapewne z widokiem na Wisłę i Tyniec. W skałach wapiennych w Piekarach uwagę przykuwa tajemniczy otwór. Jednak nie jest to jaskinia, a kawerna wykuta nomen omen na polecenie władz tego pałacu, żeby pełnić funkcję piwnicy na żywność. A propos pozorności, widok, który widzicie za moimi plecami z dominantą w postaci opactwa w Tyńcu, to miejsce, w którym skały wapienne po tamtej i tej stronie brzegu zbliżają się na rekordową odległość. Jednak jest to przełom rzeczny pozorny, gdyż Wisła tutaj nie przebiła się przez te skały, tylko wykorzystała zapadlisko tektoniczne, jak kilka zresztą takich równolegle tu się znajduje na północ od Wisły. Niezwykłe miejsce, jedyne takie w Polsce, w którym jaskinia bezpośrednio łączy się z nurtem rzeki Wisły. Ale to, co widzicie
Za moim lewym ramieniem to nie jest współczesny nurt Wisły, tylko właśnie jedno ze starorzeczy, które kiedyś podchodziło bezpośrednio pod tą wapienną skarpę, właśnie kryjącą w sobie jaskinię, co skrzętnie wykorzystał człowiek, nasz daleki przodek, mieszkający tutaj w okresie wielkiego zlodowacenia na przedpolu lodowca. Nie będziemy jednak eksplorować środka, nawet próbować, gdyż czytaliśmy, że zarówno w tutejszych kawernach, jak i jaskiniach jest duża populacja sieciarza jaskiniowego. Dla niezaznajomionych jest to najbardziej jadowity pająk żyjący w Polsce. Wiedziałem, że jeszcze tak zaświeci pod koniec, ale nie sądziłem, że aż tak idealnie. Zobaczcie, ta rozeta błyszczy teraz na bursztynowo. Niewątpliwie, jeszcze jutro zobaczymy perspektywę ze strony opactwa. Niewątpliwie już teraz można zadeklarować, że ten fragment Wisły to jest absolutny top 5 krajobrazowych w Polsce nad Wisłą. Staliśmy na wschód słońca nad przełomem Pozornym i Bramą Krakowską. Wbrew pozorom nie jest to proste na początku lipca. Po śniadaniu bierzemy od razu na drugi brzeg do samego opactwa. To nie nasz debiut tutaj, ale tym razem zostaliśmy na dobre 4 godziny. Z murów opactwa w Tyńcu widzimy to, gdzie byliśmy wczoraj. Skałki piekarskie. Tutaj mamy dwór, pałac w miejscowości Piekary. Ale też dowiadujemy się z tej tablicy, że tam w oddali kościół w Liszkach widać oraz kopułę, teraz troszeczkę przysłoniętą, wcześniej słońce bardziej świeciło, obserwatorium astronomicznego. Tyniec to emblemat Małopolski, być może nawet całej Polski. Jak widać na starych mapach i rycinach, od Wisły był uzależniony, bo dzięki niej powstał tu, a nie gdzie indziej. I powstał naprawdę dawno. Początki opactwa sięgają drugiej połowy XI wieku. Wówczas istniał tutaj romański kościół, na którym dzisiaj wzniesiona jest obecna bazylika. Tak się składa, że akurat byliśmy tu w dniu świętego Benedykta, więc dla benedyktynów to było spore święto, co nie przeszkodziło w organizacji wycieczki po wielu zakamarkach opactwa. Zobaczyliśmy więc m.in. najstarszy romański portal średniowiecznego opactwa, kapitularz czy skryptorium. Przepisanie takiej księgi to był proces dla całego zespołu mnichów. Tego nigdy nie robił jeden benedyktyn, nie dałby po prostu ze wszystkim rady. Prawda jest taka, że po bombardowaniu klasztoru przez Rosjan w czasie Konfederacji Barskiej ucierpiał on bezpowrotnie. Nadzieja pokładana w zaborcu austriackim okazała się płonna. Obiekt niszczał całkowicie. I paradoksalnie jego odbudowa przypada na trudne lata powojenne, komunistyczne. Właściwie trwała ona przez 50 lat. Ora et labora to maksyma przyświecająca benedyktynom i która jest nam wyjątkowo bliska. Praca i pasja to dla wszystkich jasne. Ora można też sobie zinterpretować po swojemu. W związku z czym można powiedzieć, że miejsce idealnie nadaje się dla
którzy chcą tutaj przybyć, trochę się odseparować od współczesnego, głośnego świata, dosłownie wręcz, bez social mediów, bez telefonów. Są takie rekolekcje, są takie pobyty organizowane. Miejsce natomiast żyje. Tutejsi braciszkowie wciąż działają na polu społecznym, jak Leon Knabit, znany wszystkim propagator idei benedyktyńskiej. Są ojcowie browarnicy, którzy zrekonstruowali produkcję piwa klasztornego, tak jak dawno temu. Są zajmujący się pszczołami, sadownictwem, a nawet kopiowaniem ksiąg. Tylko teraz już oczywiście na komputerach, niekoniecznie ręcznie, chociaż też nie wiadomo. Co ciekawe, jest nawet zakonnik strażak, który ma pozwolenie od opata, że w razie syreny do tynieckiego OSP jedzie i pomaga gasić pożary. Okolice Tyńca są też ciekawe, choć niedoceniane. Widoczkom na rzekę towarzyszy spory kawałek chronionego krajobrazu. Wcześniej jechaliśmy przez tereny Parku Krajobrazowego Rudniańskiego, w którego logo jest żuraw i motyle, a teraz jesteśmy już na terenie innego i a propos motyli odwiedzamy rezerwat Skołczanka, potocznie zwany właśnie rezerwatem motyli. Wyznaczono dla ochrony populacji motyli. Jakich? Modraszka teleusa, modraszka nausitusa, czerwończyka fioletka i czerwończyka nieparka, których populacje tu występujące są jednymi z najliczniejszych w Unii Europejskiej. Tyniecko-Bielański Park Krajobrazowy, jak sama nazwa wskazuje, składa się z dwóch części. Są to zrębowe skały wapienne, znajdujące się na terenie Tyńca oraz krakowskich Bielan. I choć znajduje się na terytorium tak dużego miasta, to jest tutaj bardzo wiele cennych przyrodniczo obiektów, czy też miejsc, rezerwatów przyrody, użytków ekologicznych, jaskiń, wąwozów, a ze względu na naszą nazwę oczywiście nie mogło nas zabraknąć także tutaj. Aż trudno w to uwierzyć, ale teraz idziemy szlakami wędrownymi niczym gdzieś w górach. W linii prostej do rynku w Krakowie mamy jakieś tylko 4, może 5 kilometrów. Słuchajcie, zastanawialiśmy się, czy nie wcisnąć Jury Krakowsko-Częstochowskiej do tego odcinka, bo przecież dolinki podkrakowskie prawie zbliżają się do Doliny Wisły. I tam mogła być Dolina Mnikowska na przykład, czy Zimny Dół, rezerwat, ale doszliśmy do wniosku, że nie, że przecież w ramach Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, tak jak powiedziała Ania, jest mnóstwo takich zakątków, a to jeden z nich, rezerwat Panieńskie Skały, który ma w sobie aż 2 szlaki turystyczne i faktycznie jakby kogoś porwać, ściągnąć mu okulary i postawić tutaj, powiedzieć gdzie jest, bez problemu da się, że tak powiem, wkręcić, mówiąc, że nie wiem, może w Pieninach, może w Tatrach, a już na pewno, że na Jurze. No ale formalnie, mimo że to brama krakowska, jesteśmy na krańcu Jury. Krańców tej Jury może być kilka w zależności od preferencji. Ulokować go możemy przy klasztorze Kamedułów na Bielanach, który jest otoczony przez jedną z największych w Polsce winnic, a z pewnością jedną z najpiękniej ulokowanych. Duży klasztor, duża rzeka, duże miasto i winnica. Skojarzenia z Wiedniem dość logiczne. Jeszcze taka ciekawostka a propos świętego Marcina, co tutaj winnica napisała. Człowiek uczy się przez całe życie i ja osobiście nie wiedziałem, że święty Marcin jest patronem winiarzy. No niestety dzisiaj z powodu prowadzonych prac konserwatorskich dzisiaj tutaj nie wejdziemy, jest zamknięte. Ale ja i tak bym dzisiaj tu nie mogła wejść, bo tutaj niczym na górze Athos, świętej górze Athos w Grecji, kobiety mogą wejść na teren klasztoru i kościoła jedynie w wyznaczonych dniach w roku. To jest dosłownie kilka dni. Tutaj mamy napisane 7 lutego, 19 czerwca, 8 grudnia. Wstęp mają tutaj tylko mężczyźni przez cały rok, ale dzisiaj sprawiedliwie nikt.
Szczęścia nie mieliśmy też po drugiej stronie góry, w Przegorzałach, tam gdzie na skale nad rzeką wisi niczym orle gniazdo, jeden z najbardziej tajemniczych zamków w Polsce. Na dodatek zamek, który nie ma nawet 100 lat. Zamek zwany był Wartenberg, czyli Wzgórze Strażnica. Rozciąga się stąd przepiękny widok na Wisłę, Dolinę Wisły. Wybudowany w stylu romantycznych czy też neoromantycznych zamków nad Renem, gdzie notabene planujemy w tym roku jeszcze się pojawić. Wśród 3 projektantów, głównych projektantów tego obiektu, widnieje nazwisko profesora Adolfa Szyszko-Bohusza, który pierwotnie był właścicielem tej mini baszty znajdującej się obok, jednak nie chciał się on formalnie przyznawać do tego, że był projektantem i nie chciał, żeby podpisywano się jego imieniem i nazwiskiem pod tym projektem. Cóż się, Wisło, wiecznie młoda, tak umizgasz do starego, na twą piękność nieczułego Bolesławów-Groda? Niegdyś był on tak jak ty młody, wtedy znał się na piękności, umiał cieszyć się z miłości twojej i urody. Pisał Konstanty Damrot, śląski poeta o Wiśle. Dla niektórych to zbrodnia, innych racjonalna decyzja, ale centrum Krakowa w tym odcinku będzie mało, a nawet wcale, choć ta łąka kwietna pod Wawelem skradła nasze serce. Warto jednak zwrócić uwagę, jak miasto wygląda z poziomu rzeki Wisły. W tym celu odbywamy rejs stateczkiem, by przyjrzeć się bulwarom, brzegowi północnemu, brzegowi południowemu, mostom od dołu, zawracając na wysokości klasztoru w Salwatorze. Tutaj będziemy zawracać, natomiast warto zwrócić uwagę na to, że są dłuższe rejsy. Niektóre zawracają przy zamku w Przegorzałach, który już widzieliście, inne nawet płyną do opactwa w Tyńcu. Jest też krótsza wersja 30-minutowa, także do wyboru, do koloru. Wzgórze Wawelskie z 2 najbardziej znanymi zabytkami, Zamkiem Królewskim i Bazyliką Świętego Stanisława. Wapienna skała, na której posadowiony jest zamek, uformowała się około 150 milionów lat temu. Wzgórze Wawelskie jest przede wszystkim dla nas miejscem historycznym, pewnym emblematem polskim, można tak powiedzieć. Ale z punktu widzenia geograficznego, geologicznego jest też niezwykle interesującą taką wapienną enklawą w samym centrum miasta. To też nigdzie indziej w Polsce nie znajdziecie. Jest to Wzgórze Krasowe, jaskinia pod nim, gdzie teoretycznie według legendy żył smok wawelski, jest jaskinią krasową. Więc nie bez powodu został wybrany najpierw na siedzibę ludów, które tutaj zamieszkiwały, później Celtów i tak dalej, w końcu Słowian. Etymologia jest interesująca i wiąże się trochę z Wisłą. Dlatego, że Wisła kiedyś przez obecny Kraków płynęła zupełnie inaczej niż my widzimy teraz na mapie. Płynęła 2, a nawet 3 ramionami, tworząc z dzielnicy Kazimierz wyspę, chociaż jedna z teorii mówi, że również Wzgórze Wawelskie było odosobnione jako taka wyspa. Widzieliście na skałkach piekarskich, że skały wapienne, węglanowe, one akurat nie przejmują się tym, w jaki sposób rzeka jest kapryśna, czy płynie lewo, czy prawo, one sobie stoją w tym miejscu. W związku z czym jedna z genez nazwy Wawel to wąwel, kojarząca się raczej z wąwolem, czyli wąwozem, lub wąwel jako Wawel. Staropolskie słowo wel to jest mokradła, wilgoć związane z wodą, a wa znaczyło, że jest ponad. W związku z czym jest to skała, czy też samotna wyniosłość ponad mokradłami i bagnami, co jak najbardziej pasuje do tego, w jaki sposób kiedyś skonstruowany był bieg rzeki tutaj wokół skały wawelskiej. Kładka Bernatka łączy dziś dzielnice Podgórze i Kazimierz, które między innymi dzięki Wiśle i z jej powodu były przez długi czas zupełnie osobnymi od Krakowa miastami.
Dzisiaj Wisła daje jeszcze jedną rzecz Krakowowi, a mianowicie wzdłuż brzegów Wisły, przy bulwarach, zacumowało wiele statków i barek, na których dzisiaj znajdują się restauracje. W drugiej części odcinka przenosimy się na drugą stronę Krakowa. To wciąż administracyjne granice tego drugiego w Polsce miasta, ale znów jesteśmy bardzo na uboczu, to opactwo w Mogile. Znamy je m.in. z pięknych procesji Bożego Ciała w tradycyjnych ludowych strojach krakowskich. W dokumentach jest napisane, że klasztor został założony u zbiegu rzeki Dłubni i Wisły. Dzisiaj jak zobaczymy na mapę, to zarówno Dłubnia, jak i Wisła jest kawałek stąd, ale to też jest znamienne. Cystersi przybyli tutaj w 1222 roku z Lubiąża. To jest opactwo położone również nad potężną rzeką, bo nad Odrą, i to będzie znamienne w całej tej serii, ale też w historii Polski, że bardzo ważne z punktu widzenia historii i kultury opactwa w Polsce były zakładane właśnie wzdłuż Odry, Warty lub Wisły. Cystersi, zwani przez nas potocznie krajobrazownikami, otwarli całkiem niedawno w murach Pałacu Opata przy klasztorze interaktywne muzeum na ich temat. Warte zobaczenia. Musimy jednak się spieszyć, bo dziś według prognoz przed burzą już nie uciekniemy. Co ważniejsze, ma ona dopaść nas wczesnym popołudniem już w Niepołomicach, gdzie znowu mamy swoje tabliczki. I to w ogrodach Królowej Bony, która wedle źródeł właśnie z Włoch do Niepołomic, a nie do Krakowa, przywiozła warzywa. Ale najważniejszy pomnik przysługuje Justynce, nie Królowej Bonie, czyli Justynce, córce leśniczego, za uratowanie króla Stefana Batorego przed Turem w Puszczy Niepołomickiej. Drugi należy do Kazimierza Wielkiego, który miał zwyczaj udawać biednego chłopa i podglądać w Niepołomicach, jak to się jego poddanym żyje, niby. A w Niepołomicach witamy się z pochodzącym stąd Piotrkiem, który wraz z żoną Anią prowadzi kanał Achodźże na pole o wędrówkach górskich i nie tylko, który bardzo polecamy. U nas jest plac, u was jest pole, tym się wyróżniamy, a reszta świata dwór. Tutaj zapraszam oczywiście na zamek, muzeum w zamku, zapraszam do kościoła zobaczyć. Zapraszam na kopiec grunwaldzki. Ciekawa legenda właśnie się wiąże z tym kopcem, że właśnie po bitwie pod Grunwaldem Jagiełło ustawił tutaj od centrum, od zamku swoje wojska i było to tak daleko, wojsko sięgało, że w tym miejscu postawili kopiec. Jeśli ktoś przyjedzie do Krakowa, niekoniecznie z Krakowa, na tydzień i będzie chciał na jeden dzień wyskoczyć gdzieś w małopolskie góry, to jakie wycieczki byś zarekomendował, takie jednodniowe? Polecam Mogielice, niedaleko, Beskid Wyspowy. Otworzyli niedawno nową wieżę widokową, jest piękny widok na Tatry. Też mogę polecić z Rabki wycieczkę na Lubań. Żółtym szlakiem przez Gołoborze, bardzo ciekawa wycieczka. Wokół Krakowa jeszcze polecam też dolinki krakowskie. Szczególnie moją ulubioną jest Dolinka Kobylańska. No i troszeczkę dalej oczywiście Ojcowski Park Narodowy. Burze i nawałnicę, która nas dopadła, przetrwaliśmy m.in. we wnętrzach knajpki przy rynku na obiedzie, ale i w muzeum na zamku. Zaskakująco bogatym w kolekcję malarstwa polskiego i nie tylko polskiego, bez wątpienia najpiękniejszym obrazem wydał nam się ten przypadkowo związany z tym właśnie odcinkiem. Zamek w Niepołomicach był zamkiem królewskim, ale tutaj zjeżdżali się oczywiście królowie razem ze swoją świtą, głównie w celach łowieckich, ponieważ bliskość Puszczy Niepołomickiej bardzo sprzyjała właśnie łowom. Gdy na chwilę zelżał deszcz, podeszliśmy do jednej z najświeższych i najbardziej nietypowych atrakcji nie tylko Niepołomic, ale też właściwie naszej tegorocznej trasy. Był to niepozorny stadion. W sumie tego miejsca nie było w scenariuszu, jesteśmy tu właściwie przez przypadek, ale pogoda sprzyja, schowaliśmy się pod daszkiem przy okazji. Pozdrawiamy pana, który nam to udostępnił. Pozdrawiamy też Bartka, z którym się skrzyżowaliśmy i trzyma teraz aparat. A jesteśmy pod daszkiem trybun stadionu Puszczy Niepołomice. Taka ciekawostka krajoznawczo-geograficzno-sportowa. Dwa kluby z najmniejszych miejscowości w historii Ekstraklasy, czyli Puszcza z Niepołomic i Termalika z Niecieczy, znajdują się w tym samym mezoregionie, bo Nieciecza jest po drugiej stronie Puszczy Niepołomickiej. Także ta kotlina sandomierska sprzyja. W sumie Stal Mielec też jest z małej miejscowości. Kibicowaliśmy razem z Puszczą masą powietrza, by z łaski swojej opuściły nas tego dnia.
skoro i tak zabrały kilka godzin nagrań. Chcieliśmy jednak tej puszczy zaczerpnąć, nawet mokrej, nawet delikatnie stukającej niczym usypiająca perkusja kroplami deszczu o miliony liści kompleksu leśnego, który jest największy w tej części Polski. A jeszcze kilkaset lat temu był tylko małą częścią 10-krotnie większej puszczy ciągnącej się aż po Sandomierz. Pod koniec dnia udaje nam się załapać na fragmenty słońca. Robimy to w okolicach rezerwatu Długosz Królewski, który tym razem nie łączy się już z polskimi królami, a chronionym gatunkiem jednej z największych europejskich paproci. Po drugiej stronie puszczy teren się wypłaszcza już na amen. Mijamy Dolinę Raby, Dolinę Dunajca, które z Wisły tworzą już rzekę potężną. I wjeżdżamy na obszar, według klimatologów, będący najcieplejszym i najłagodniejszym, obok ziemi lubuskiej, fragmentem Polski. Tu niedaleko Żabna państwo Bogumiłowie prowadzą winnicę położoną najbliżej Wisły z wszystkich w tym regionie. Mówi się, że Tarnów to jest polski biegun ciepła, wyspa ciepła, do tego, że dokładnie w Tarnowie, w Parku Sanguszków jest miejsce specyficzne, tam mówi się, że jest najcieplej. Tarnów leży na styku dwóch krain geograficznych. Mamy od południa Pogórze Karpackie, a od północy Płaskowyż Tarnowski, Kotlinę Sandomierską. Ułożenie terenu powoduje, że długość okresu wegetacyjnego, długość dni nasłonecznienia, lato meteorologiczne jest najdłuższe, no i sprzyja uprawom winorośli. Oczywiście to nie tylko ta winnica, prawda, to jest cały szlak. Ile tych winnic jest na szlaku obecnie? W regionie tarnowskim jest około 50 winnic. Praktycznie co 10. winnica w Polsce znajduje się w regionie tarnowskim, a w naszym projekcie Eno Tarnowskiej to jest kilkanaście winnic i co chwilę przychodzą nowe, także z roku na rok jest ich coraz więcej. Stąd też mnóstwo imprez winiarskich w całym regionie tarnowskim, no i też promocja na zewnątrz, między innymi w najbliższym czasie w Polsce. Polskie marki turystyczne to organizowany przez Polską Organizację Turystyczną konkurs, którego celem jest stworzenie katalogu najbardziej atrakcyjnych regionów, szlaków turystycznych profesjonalnie zarządzanych. Otrzymując certyfikat, mogą one liczyć na wsparcie w wielu kwestiach, m.in. organizacyjnych czy promocyjnych. Do tej pory odbyły się 2 edycje tego konkursu. Czym najbardziej się objawia ta turystyczność waszej marki? Eno Tarnowskie to polska marka turystyczna. To produkt kompleksowy całego regionu tarnowskiego. Szukaliśmy takiego wabika, który przyciągnie do turystów i nada naszemu regionowi unikalność. To jest świetne miejsce do korzystania z atrakcji na rowerze. Mamy Velo Dunajec, który przecina praktycznie cały nasz region od południa aż po wiślaną trasę rowerową. Stąd można świetnie na rowerach dojechać do Zalipia i do tej winnicy. Stąd, nie wracając do Tarnowa, można podjechać na wiślaną trasę rowerową i wiślaną trasą wzdłuż Wisły wrócić na przykład do Krakowa. Mamy Zalipie, które przyciąga turystów z całego świata, ale to również miejsca, które są w okolicy. Wspominana tutaj winnica Bogumiła. Mamy w Dąbrowie piękną synagogę, obecnie Centrum Kultur, a niedaleko w Szczucinie mamy Muzeum Drogownictwa, jedyne tego typu w Polsce. W związku z tym miejsc atrakcji w obrębie Powiśla Dąbrowskiego, tutaj na północ od Tarnowa, jest sporo i to wszystko tak naprawdę można zwiedzać jeżdżąc na rowerze spokojnymi drogami bocznymi, bo też nie przyjeżdżają tutaj żadne większe tranzyty. Jeśli słowo się rzekło i tak blisko mamy, to odwiedzamy po raz kolejny Zalipie, ale pierwszy raz z kamerą na odcinek YouTube. Wnuczka pani Felicji Curyłowej, która była prekursorką odbudowy i spopularyzowała sztukę ludową Zalipia, opowiada nam ciekawe historie rodzinne i o roli, jaką Curyłowa spełniała w lokalnej społeczności. Zwykło się o niej mówić malowana wieś. Dlaczego? O tym najlepiej przekonać się na własne oczy i to nie tylko w słynnej zagrodzie Felicji Curyłowej. Czytamy w naszej książce Polska 70 pomysłów na niezapomniany weekend w rozdziale z tradycją za pan brat. No i rzeczywiście, jak przyjedziecie tutaj do Zalipia, to przekonacie się, że nie tylko właśnie wspomniana zagroda jest kolorowa, ale także kilka innych domów, domostw
Jest to także jedno z najbardziej atrakcyjnych i najpopularniejszych miejsc z uwagi na media społecznościowe, dlatego sporo tutaj ludzi przyjeżdża z różnych stron świata i potem właśnie chwalą się zdjęciami tych pięknych malunków i budowli, budynków w mediach społecznościowych. Uzyskaliśmy informację, że w tym roku już kilkadziesiąt tysięcy osób przyjechało do Zalipia i miało okazję podziwiać właśnie te piękne malunki. Warto w kasie wziąć mapkę i ruszyć śladem malowanych zagród i domków, obowiązkowo wstępując do Domu Malarek, takiego domu kultury, oraz kościoła, bo w nim jedyna w swoim rodzaju kaplica w stylu zalipiańskim. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Bardzo nietypowy, bo małopolski, a jednak wzdłuż wiślański. Także jeszcze raz przepraszamy Kraków, że nie znalazło się dla Ciebie dużo miejsca, ale jak widzicie, dało się upchać różniste. Do tej pory odbyły się 2 konkursy, w których aż 9 miejsc czy regionów otrzymało właśnie status polskiej marki turystycznej, jak to dumnie brzmi. Natomiast kilka ma status kandydata. W tej serii będziemy mieli okazję odwiedzić, albo już odwiedziliśmy właściwie 3 takie regiony, czy też obszary posiadające status polskiej marki turystycznej. To był Śląsk Cieszyński w poprzednim odcinku, teraz Eno Tarnowskie, natomiast w przyszłym odcinku będzie to kraina lesowych wąwozów. Także już spoiler, zostajemy w Małopolsce, ale w innym województwie. Skupiamy się na małopolskim przełomie Wisły. Zapraszamy. Do zobaczenia. Zachęcamy oczywiście do wsparcia naszej działalności i naszej pracy. Subskrybujcież, zostawcież łapkę w górę lub zainteresujcie się naszymi książkami, na przykład wspomnianą Polska 70 pomysłów na weekend. Tworzą takie podpórki, żeby utrzymać się w tym niestabilnym lesowym podłożu. Ale pozujecie do zdjęcia.